Nie będę ukrywał, na Garfielda namówił mnie mój 7-letni syn. Stwierdził: tata, czy możemy zobaczyć? Ja mówię: no oczywiście, że tak, pewnie, że możemy, musimy. Tym bardziej, że jakiś czas temu obejrzeliśmy pierwszą i drugą część, tę, w której Bill Murray podkładał głos pod Garfielda, no i on stwierdził: musimy obejrzeć. No i okej, poszliśmy do kina. No i co było dalej, to właśnie zaraz powiem. Fabuła, tylko i wyłącznie zarys. Dostajemy początki, lata młodości Garfielda, dowiadujemy się, jak trafił do Johna i co się działo. Oczywiście są przygody i tak dalej, więcej nie ma co mówić, tylko warto wziąć dzieciaka do kina i obejrzeć. No właśnie, tutaj jest zagwozdka, ponieważ ten Garfield to nie jest Garfield. Ten film bardziej wyglądał jak Minionki, właściwie bardziej jak Scoob również, niż rzeczywiście Garfield, no bo brakuje jak dla mnie w tej całej fabule, w tym wszystkim, co tutaj przeżywa nasz kociak. Oczywiście widziałem wersję anglojęzyczną, no trudno darmo, żeby w Irlandii były filmy po polsku, więc słyszałem Chrisa Pratta i Samuela L. Jacksona, a także Vinga Ramesa w rolach oczywiście głosowych. I czego właśnie mi brakło, to tego pazura. Garfield był taki, no zawsze jak najbardziej cwaniak, taki kot, który powiedzmy potrafił pewne rzeczy zrobić, a przy okazji wiadomo, że musiała się pojawić lasagna, był Odie i był John, a tutaj nagle mamy przygody, jakby no niemalże jakby Garfield był super bohaterem, bo takie powiedzmy w pewnym momencie moce można powiedzieć ma. I oglądając ten film tak się zastanawiałem, ale dlaczego, ale po co? No domyślam się, że twórcy postanowili pójść w całkiem innym kierunku, bo nawet Frank Welker, który od 2007 roku podkładał głos pod Garfielda, no jeżeli nie wiesz, kto to jest Frank Welker, tylko powiem właśnie, że to między innymi on podkłada głos pod Scoobiego Doo, a przynajmniej podkładał do niedawna, nawet nie zapytali go, czy chce wziąć udział w tym filmie. Praktycznie rzecz biorąc, każdy aktor głosowy, który do tej pory, oraz aktorka, którzy do tej pory grali Garfielda albo jakąś postać ze świata Garfielda, nawet nie to, że podziękowano im, nawet się z nimi nie skontaktowano, więc rzeczywiście od nowa zaczęcie i chyba rzeczywiście pomysł był taki: zrobimy to inaczej, zrobimy to po swojemu, zobaczymy, jak to przyjmie, że tak powiem, nowe pokolenie. Nowe pokolenie się w tym zakochało, bo film, który miał budżetu 60 milionów, zarobił już w momencie nagrywania tej recenzji ponad 200 milionów dolarów. Więc nawet jeżeli polecimy grubo i powiedzmy, że 60 milionów dolarów to był budżet, a dodatkowe 40 to był budżet wydany na reklamę, to film i tak już lekką ręką 100 milionów zarobił, więc jak najbardziej się spodobał. Ale co mnie nie urzekło w tym filmie, to tak naprawdę, jak już mówiłem wcześniej, brak tego pazura, tego typowego Garfielda, a poza tym nie do końca zdaję sobie inaczej. Nie do końca wydaje mi się, ażeby humor, który w tym filmie jest prezentowany, był właśnie dla 7-latków, 8-latków, no. Tak jak wiesz, idziesz z dzieckiem do kina i nieraz jest tak, że ty łapiesz film na jednym poziomie, a dzieciak na drugim. W tym momencie wydaje mi się, że ten film jest tylko i wyłącznie jednowymiarowy, tylko i wyłącznie ma jeden poziom. No i akurat był to poziom, który niespecjalnie mnie zadowalał. Ja oczywiście wiem, że to nie ja jestem celem tego filmu, to akurat nie dla mnie był nakręcony, tylko dla mojego syna, który nomen omen bawił się świetnie. Rzeczywiście podobało mi się, zna historię Garfielda, bo oczywiście oprócz tego, że widzieliśmy te dwa filmy z Billem Murrayem, to ogląda serial, więc że tak powiem, może nie na bieżąco, ale rzeczywiście dużo historii, dużo przygód Garfielda widział i to, co się dzieje tutaj w tym filmie, to kto się oczywiście pojawia, to jakie rzeczy się dzieją, cała ta historia z bykiem, z krówką i tak dalej, z złą ochroniarką, no nie ma chyba takiego słowa, panią ochroniarz i tak dalej, no to rzeczywiście jest dosyć w miarę dobrze. Nawet John, który tutaj się pojawia w tym filmie, wygląda inaczej. On oczywiście jest wzorowany na tym Johnie oryginalnym z komiksu, nie tym, którego my kojarzymy z animacji sprzed kilkunastu lat, więc rzeczywiście inaczej do tego podeszli, bo nawet smaczków musiało oczywiście być mnóstwo, więc na przykład jeżeli będziesz oglądać i patrzysz, proszę bardzo, Garfield wpisuje jakiś kod w telefon, to jest dokładnie data wydania pierwszego komiksu o Garfieldzie. Tak samo nad tym pudłem, właśnie tą skrzynką, w której Garfield zostaje umieszczony przez swojego ojca, można byłoby rzec, jest cyfra. No i dokładnie tak, jak najbardziej. To jest ten numer oczywiście, który
zwiastuje to samo, czyli datę wydania pierwszego komiksu. Dodatkowo, kiedy przechodzimy przez ulicę, to jest Jim Davis Music Shop i tak dalej, odnośnik do twórcy, więc tego jest całe mnóstwo, tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wiele wypadkowych jak najbardziej, no bo Chris Pratt podkładał głos pod Garfielda. Oczywiście nie był on pierwszym wyborem, bo między innymi wcześniej byli rozważani Tom Hanks, Owen Wilson, a także Danny DeVito między innymi do roli Garfielda, no ale tak się stało, że tamci albo po prostu odmówili, albo nie byli zainteresowani, albo studio stwierdziło, nie, to rzeczywiście nie tędy droga, my idziemy w innym kierunku, no i wyszło jak wyszło, więc ja tak oglądając tego Garfielda byłem bardziej, nie chcę powiedzieć zażenowany, ale tak oglądałem i no nie byłem na 100% przekonany, że to jest to, co ja chcę oglądać. No ale, jak już mówiłem wcześniej, to nie film dla mnie, tylko dla mojego syna, który po obejrzeniu stwierdził, tata, rzeczywiście ten film jest bardzo fajny, podoba mi się Garfield, kiedy obejrzymy kolejny? Ja mówię, no słuchaj, dopiero muszą zrobić, muszą go dopiero nakręcić, a biorąc pod uwagę, że zgadza się włoska firma Mamon Nakasuchi i Szmal, no to oczywiście kolejny Garfield również powstać musi. Garfieldowa rodzina, tak, rośnie cały czas, no bo oczywiście nie mogło być inaczej. No my wiemy, że jest oczywiście Garfield, jest Odie, jest John, jest Liz, jest Nermal, tak się chyba rzeczywiście nazywa, który pojawia się również w tym filmie, ale nie odgrywa rzeczywiście wielkiej roli, tam gdzieś powiedzmy przebija się przez sekundkę, no i oczywiście, że tak, w filmie musi się pojawić lasagna, bo bez tego rzeczywiście ten film by nie istniał, ale jakoś tak to akurat jakoś było zrobione, że może być. I pokolenie nowe zakochało się w tym filmie, więc ja powiem tak, dla mnie ten film mnie nie oczarował. Nie zrobił super wrażenia na mnie. Nie mogę powiedzieć, wow, było rewelacyjnie, było super. Czekam na więcej. A wiadomo, że akurat są animacje, są pierwsze części, gdzie to wygląda super, bardzo ciekawie, interesująco. No ale mojemu synowi się spodobało, więc dlatego podnoszę ocenę temu filmowi o 1. No i to daje, że to powiem, najniższy wymiar kary i mogę powiedzieć tak, jak najbardziej ten film mogę tobie polecić. Nie jest dla wszystkich, wiesz? W ogóle daj mi znać, no bo domyślam się, że będziesz oglądać z polskim dubbingiem, a akurat my mamy także polski dubbing do bajek. Tak, w 9 przypadkach na 10 jest świetny. Jeden to oczywiście się zdarzy. Ja cały czas przytaczam, tak, Shrek, po prostu rewelacyjny dubbing i tak dalej, i tak dalej. No ale tak to rzeczywiście jest, że w filmach jest takie 50-50, pół na pół. Czasami jest w porządku, a czasami jest dokładnie, ale rzeczywiście w bajkach to jest dobrze. Daj mi znać, czy ten dubbing tym razem również dojechał i czy aktorzy rzeczywiście się spisali i pokazali, proszę bardzo, potrafimy, dajemy radę i to, jak sobie wymyślił reżyser dubbingu, no jest intrygujące, jest ciekawe, jest rzeczywiście fajne, a trochę humor nie tędy, wydaje mi się. Historia za bardzo rozbudowana, już do tego jestem przyzwyczajony, bo wiadomo, że czy to pierwszy film o Garfieldzie z Billem Murrayem, gdzie tam Odiego porwali do telewizji, czy ten drugi, który się dzieje w Anglii, no to wiadomo, że tak się działo, ale tutaj gdyby zamiast Garfielda dać minionki, a zamiast Johna byłby Gru, tak, to bym powiedział oczywiście, że tak, jak najbardziej to wszystko pasuje, a Garfield chyba muszę powiedzieć, że nie tędy droga i wydaje mi się, że Garfield to jest kot bez pazurów. Tak, pewnie trzeba było przemyśleć kilka rzeczy. Zapewne tak będzie. Druga część za 2, 3, bardziej za 4 lata powstanie, bo wiadomo, że Samuel L. Jackson oraz Chris Pratt mają bardzo napięte grafiki, a to nie jest tak jak w filmie Patryka Wegi, że wchodzisz 2 dni, jest wszystko nagrane. No nie, tutaj musi być dopracowane, musi być rzeczywiście wszystko na tip-top. Tak jest zrobione w Hollywoodzie, no co ci będę mówił, dokładnie wiesz jaka jest sytuacja. A więcej animacji? Tak, jak najbardziej, na tej liście znajdziesz ich całe mnóstwo.